Pora już spać, ale w sumie pierwsze można coś nagrać. Witam Was ze środka lasu. Co ja robię w lesie? Nie zbieram grzybów o tej porze. Oczywiście, czekam na rozładunek. Chociaż pewnie już nie tej nocy, tylko dopiero jutro. Ale jestem tutaj. Co jest ciekawe, to dokładnie rok temu, jak sobie sprawdziłam w telefonie, po zdjęciach, byłam w tym samym windparku, tylko wtedy stałam na skraju tego lasu. Tym razem stoję w środku lasu. Ich historia się powtarza. Ale w tym roku nie wymieniam poduszki w naczepie. Moje poduszki w naczepie są dobre. No ale dzisiejszy film zamierzam poświęcić Scanii nowej generacji. Na początku chciałabym Was uprzedzić o tym, że jest to film sponsorowany przez Scanię, tak samo jak ostatnio, i ma na celu przedstawienie Wam najnowszej ciężarówki Scanii. Zapraszam. Gdybyście się przypadkiem zastanawiali nad tym, czy już sama miałam okazję przyjechać się, czy w ogóle siedzieć w Scanii nowej generacji, to nie. Niestety nie. I dzisiejsze moje wideo opiera się tylko i wyłącznie na materiałach, które zostały mi udostępnione. Więc tak, dzisiaj skupiam się na kwestiach technicznych. Po przeczytaniu tych materiałów w pamięć zapadły mi 4 rzeczy, o których Wam powiem zaraz. To jest tak, silnik, skrzynia biegów, tempomat i paliwa alternatywne. Gdyby ktoś z Was chciał sobie kupić Scanię, to może sobie wybierać między 13-litrowymi silnikami rzędowymi i 16-litrowymi V8-kami. Jeżeli chodzi o V8, to mamy je dostępne w mocy 520, 580 i 730 koni. Zaczęłam od V8 przez to, że mają fajniejszy dźwięk i gdy zaczynałam jeździć jeszcze, to marzyłam o tym, żeby jeździć Scanią jakimś silnikiem V8 przez ten dźwięk głównie. No ale nie jeżdżę. Jeżdżę 480. No i jeżeli chodzi o silniki 13-litrowe, to mamy dostępną od 370 koni, 410, 450 i nowość. Co nowego? Scania z 13-litrowego silnika rzędowego wyciągnęła 500 koni. To jest coś nowego. Wszystkie silniki oczywiście to Euro 6, z tym, że te 4 silniki 13-litrowe rzędowe wyposażone zostały w system SCR, czyli system recyrkulacji spalin. I nie powiem, jest to dość wygodne dla kierowcy, bo nie ma AdBlue, nie trzeba tankować AdBlue. Ale jestem bardzo ciekawa tego, jak będzie się sprawdzać to w praktyce. Mam tu na myśli, czy silnik jakoś nie będzie bardziej zamulony, czy nie będzie mniej dynamiczny. No i jak to się będzie sprawdzać w długodystansowym użytkowaniu. Co jeszcze, jeżeli chodzi o silniki? Jest tutaj napisane, że wszystkie silniki mają ograniczać spalanie o 3%. Wszystko dzięki temu, że zastosowano ulepszone układy sterowania silnikiem, co więcej zmodernizowano silniki, a konkretnie przebudowano komorę spalania i wprowadzono nowe wtryskiwacze. Piszą też tutaj, że dodatkowe oszczędności może przynosić chłodnica oleju z termostatem oraz wyższa temperatura spalania. Generalnie w Scanii nowej generacji, z tego co jest tutaj oczywiście napisane, zużycie paliwa ma spaść nawet o 5%. 3% oszczędności ma przynosić silnik, jak już wcześniej powiedziałam, a reszta to kwestia ulepszonej aerodynamiki i co więcej, jest tutaj też możliwość zastosowania osi z mniejszym przełożeniem. Oczywiście, jeżeli komuś się to sprawdzi w danym typie transportu. Rzecz jasna, spalanie i ekonomia jazdy zależy od bardzo wielu czynników, ale ja dzisiaj się skupiam tylko na tym i wyłącznie, co zostało tutaj zaznaczone, czyli takie najważniejsze rzeczy. Spalania, normy, to jak wiadomo w transporcie bardzo śliski temat i w zasadzie nie da się tutaj przedstawić żadnego ogólnego spalania dla danego silnika, czy tam nawet ciągnika. Ja dla przykładu tutaj w tej swojej Scanii 480 z AGR mam spalanie średnio 50 litrów, plus, minus, to zależy od terenu i jak wiadomo tych wszystkich innych czynników, ale 50-55 litrów i mogłoby się zdawać, że to jest bardzo dużo, bo przecież wożę dosyć lekkie ładunki, śmigła ważą 15-17 ton najwięcej, 18 ton najwięcej ze stojakiem, no ale są za to długie, są wystające, przez co już aerodynamika idzie w dół, a z kolei ktoś inny, kto jeździ sobie też Scanią z takim silnikiem pod chłodnią, czy pod czymś innym, zaraz mi tu powie Iwona, jakiś sobie kierowca, jak ty takie spalanie robisz, więc może lepiej wyjmie sobie ten temat i przenieśmy się do skrzyni biegów. Co mnie tutaj bardzo zainteresowało, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to automatyczna skrzynia biegów OptiCruise, w której wprowadzono hamulec wałka pośredniego.
Jak tutaj przeczytałam, zastosowanie takiego hamulca wałka pośredniego w miejsce konwencjonalnego synchronizatora ma znacznie skrócić czas zmiany biegów, a konkretnie zmiana biegów ma zajmować w tej skrzyni 0,4 sekundy. Co więcej, ma to też także pozwolić na lepsze wykorzystanie ciśnienia turboładowania. No, ja na co dzień jeżdżę manualną skrzynią biegów, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak szybko w rzeczywistości, w praktyce ta skrzynia sobie radzi. Pewnie by był to dla mnie bardzo duży przeskok, przesiąść się z manualu na automat, jeszcze taki szybki. No, piszą tutaj, że zmiana biegu ma być teoretycznie niewyczuwalna. No, jestem bardzo ciekawa na opinię pierwszych kierowców, którzy będą mieli okazję sobie pojeździć tą skrzynią. Co jeszcze tu mamy? Mamy jeszcze tempomat adaptacyjny, który ma działać przy każdej prędkości, aż do zatrzymania, co ma pomóc kierowcom, jeżeli chodzi o jazdę w korkach. No i kolejna rzecz, już ostatnia, która także dosyć mnie zainteresowała, to paliwa alternatywne. Scania już wprowadza w najbliższym czasie silniki zasilane paliwami alternatywnymi, takie jak biodiesel, gaz ziemny, biogaz i bioetanol ED95. No, to jest też coś dla mnie bardzo ciekawego, jak dużo firm zdecyduje się na takie silniki, jak one się będą sprawdzać w praktyce, jak będą rzeczywiście palić, jakie będą spalania, no i jak to się będzie użytkować. Coś ciekawego. Nie powiem. Teraz pokażę. No nic, proszę Państwa, to już by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. W folderze tutaj wszystko bardzo ładnie wygląda, ale zobaczymy, jak te dane zostaną zweryfikowane przez transport. Także czekam na opinię pierwszych użytkowników Scanii nowej generacji. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. W przyszłym odcinku opowiem Wam co nieco o tym, co zostało zmienione w kabinie w środku, jeżeli chodzi o komfort pracy i życie kierowcy. To pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć!